燃やせぬまま灰になれずにいたんだ。知りたい消えたい以上ないこんな命に期待はしないさ。夢にうなされ塞いだどこに咲いた世界見えない見えない傷ほどきっとかさぶただってできやしないと僕は知っていた。ああ悔やむと書いてみない生きるふりをして死んでゆくのが人生だ人生だ。それじゃ僕らはどうしてこの世に僕ら未完成な体に未だ心を持っているんだ。きっとひしゃげた情路で花も咲かせようとした。そうさ種一つない土に巻いちゃいないか。だから打ち抜けした捨てたこの世の流行り病のような愛を爪の先よりも細いそこは左右のちょいも知らない知りたいこともないどうせ言葉以上の意味などないと僕は知っていた。ああ悔やむと書いてみないただ自分の脳を持って消さないように必死になってわずか照らした椅子さ今日あな僕は誰が落ちたのそれが人生です僕が手にした人生なんです。ああ生まれたこと自体が間違いだったんだ。死にたい消えたい以上ないこんな命に期待はしないさ。夢にうなされ塞いだ過去に咲いた世界見えない見えない傷ほどきっとかさぶただってできやしないと僕は知っていた。ああ悔やむと書いてみない悔やむと書いてみない消えたいの消えたいの何回だって言い聞かした夢も見れるような後悔をちょうだCześć wszystkim! My jesteśmy... Ja was też. Strasznie was tu jest dzisiaj dużo i bardzo mnie to cieszy i trochę wybija z rytmu. To jeszcze raz. Cześć wszystkim! My jesteśmy Try Me Right! Bardzo się cieszymy, że tyle was tu dzisiaj przyszło. Witamy was serdecznie na naszym debiutanckim live'ie o nazwie Composing the Mirai. Przejdźmy teraz do przedstawienia nas, jak i postaci. Mamy dzisiaj bardzo piękną pogodę. Można więc powiedzieć, że towarzyszy nam dzisiaj cudowna aura. Ja jestem Aura w roli Hatsune Miku. Mam nadzieję, że wszystkie wasze spojrzenia będą skierowane dzisiaj na mnie i bawcie się dobrze. Cześć wszystkim! No hejka, hejka. Okej, w takim razie teraz się przedstawię. Ja jestem Noepi. Dzisiaj tutaj jako Kanade Yoisaki, czyli najsłodsza kompozytorka na świecie. O! I co ja chciałam powiedzieć od siebie? Chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że dzisiejsza gorąca pogoda wam nie doskwiera, ale nawet jeśli, to zaraz czeka was tak cool występ, że będzie wam zimno.
dobra, koniec cringe'u, lecimy dalej. Teraz ja. Ja ciebie też. Cześć wszystkim! Ja jestem Hori i występuję dzisiaj jako Mafuyu Asahina. Cześć! Dziękuję! Cieszę się, że wszyscy dzisiaj przyszli! Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić! Cześć wszystkim! Jestem Mikasa i dzisiaj dla Was się wcielę w Enę Shinonome. Wiadomo z jakiej gry, wiadomo z jakiej serii. Mam nadzieję, że będziecie się na live'ie naprawdę dobrze bawić. Ciężko pracowałyśmy nad tym, żeby dowieść Wam naprawdę niesamowite show. Dziękuję. Animatsuri, jesteście tutaj? Co tak słabo, kochani? Która to jest godzina? Jeszcze raz, nie było chyba śniadania. Animatsuri, nie słyszę was! No teraz to się można przedstawić jak człowiek. Hello, ja jestem Alex, dzisiaj dla was jako Mizuki Akiyama. Czyli najpiękniejsza i najbardziej charyzmatyczna z całej tutejszej gromadki. No to co, chyba zaczynam, prawda? Najpierw szybkie do was pytanie. Lubicie gorzką czekoladę? Let's go!
Macie tak czasem, że czujecie, że nieważne co zrobicie, to nigdy tak naprawdę niczego nie osiągniecie? No bo pracujecie nad czymś przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. Próbujecie coś udoskonalić i poprawić samych siebie. To i tak z tego nic nie wychodzi. Ba, a nawet jak coś zrobicie i jesteście z tego dumni i próbujecie to pokazać światu, to nigdy nie możecie wyjść z cienia innych ludzi. Bo zawsze, ale to zawsze będzie ktoś, kto będzie od was lepszy. Naprawdę czasem czuję, że to po prostu nie ma sensu. Że moje życie jest szare, bez żadnego koloru, bez nadziei czy sensu. Szukam weny, jakbym szukała powietrza, ale nie mogę go nawet dosięgnąć. Ale wtedy przypominam sobie, że w moim życiu zawsze jest ktoś, kto mnie wesprze w mojej pracy czy twórczości. Że zawsze będzie gdzieś światło, które odpędzi szarość, która mnie otacza. Siemanko, to znowu ja, hello! Pewnie będę miała zdarty głos. Jak się bawicie? To była piosenka Close to Grey, która należy tutaj do mojej postaci Eny. I co? Było ciężko, ale jakoś idziemy do przodu, prawda? Chciałabym wam tutaj przypomnieć chwilowo o naszych social mediach. Możecie nas znaleźć wszędzie pod nazwą Try Miraj i mam nadzieję, że nawet po tym live'ie, czy i później zostawicie nam dużo wsparcia. Dziękuję.
To będzie z satyn bawełnianej, natomiast stelaż z drutu i taśmy. Kurczę, a z czego zrobić górę? Projektowanie ubrań zawsze było moją pasją. Uwielbiam tworzyć projekty, które potem mogę zobaczyć na żywo. Zobaczcie, nad czym teraz pracuję. I jeszcze nad tym działam, ale myślę, że efekt końcowy będzie fenomenalny. Nie każdy lubi taki styl. Większość uważa, że jest za słodki. Mówi się trudno. Ważne, że mi się podoba. W szkole nie każdy to akceptował. To jaka jestem i to jak wyglądam. Przyznaję, że jestem inna niż większość osób. Jednak każdy ma swoje tajemnice i sekrety, które chciałby ukryć przed światłem dziennym. Idiota! Przebieraniec! Dziecko! Oszust! Kłamca! Stop! Przestańcie! To nieprawda! Ja nic nie zrobiłam! Powiedz! Nie! Nie mogę! Nieważne jest czym ani kim jesteś, ale to, jaka jesteś dla innych. A jeśli mnie nie zaakceptują? One cię kochają. To oczywiste, że cię zaakceptują.交わる線と線着飾る大好きなあれこれそれそういつだって譲れないアイデンティティ手探り手繰り寄せても繰り返し絡まるの気持ちの糸でいつだって諦めたままのリスパスキリもない振り出しても繋いでたいから外さない姫ここ惹かれ合って存在映す世界ならせたならねえこのままでいられるかな淡い期待に当選を塞いで曖昧しなんかをこうやって繋いでいられたんだろう縫い合わせて編み合わせて作ってさ涙がきくかも切り取って笑って距離取って笑えるけど笑えてるけどにじみ出した境界揺らぐ未来伝えたんならもうこのままじゃ思いやって存在映す世界ならせたならねえこのままでいられるかな淡い期待に当選を塞いで曖昧しなんかをこうやって繋いでいられるんだろう痛いのどっちだPrzepraszam, ja chcę tylko powiedzieć, że to była piosenka o Alex, więc proszę tutaj nie skandować mi chori. Uwaga, teraz wszyscy ze mną. Alex, 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 Alex. No, jeszcze będzie z was widownia. Dziękuję. Halo, słychać? Dobra.
No to moi drodzy, to było ID Smile. Podobało się? Czyli się podobało, dobra, super. O Jezu, dzięki! Będę z wami szczera, kiedy już miałeś potwierdzone postacie, jak będziemy sobie tańczyć w tej grupie, to bardzo nie chciałam tam mieć Andy Smile'a. Będę szczera, naprawdę, mimo że bardzo lubię tę piosenkę, naprawdę, jest bardzo kultowa, klasyczna, po prostu jest cudna. Jednak jak zaczęłam ją oglądać, wdrażać, wydało mi się, że Mizuki po prostu robi główną postać, a resztę po prostu robi za tło. I było mi z tym po prostu źle, że osoby, które kocham najbardziej, daj mi, chodź mi tutaj, bo kurczę, coś mi się pod nogami krząta, że te osoby miały być niby za mną. Oczywiście nie zgadzam i w ogóle dziękuję. Ta piosenka jest podwójnie ważna dla mojej postaci, ponieważ po pierwsze jest aktem miłości dla reszty członków grupy. Dla mnie teraz tak samo, to już się powtarzam, dziewczyny, kocham was, ja mogę powiedzieć, no. Proszę, o. Dobra. Po drugie, jak pewnie słyszeliście na początku przed piosenką, Mizuki ma pewien sekret, prawda? Niektórzy może wiedzą, o co chodzi, niektórzy może nie wiedzą, ale nie będę mówił, bo to jednak jest ciągle sekret, prawda? Jednak jestem przekonana, że w tłumie tutaj tych pięknych, wspaniałych osób, które nas oglądają, jest przynajmniej jedna osoba, która ma taki sam sekret, jaki ma Mizuki. I tutaj naprawdę chcę wam powiedzieć, że nieważne jak wyglądacie, jak się czujecie, to zawsze przynajmniej będzie jedna osoba, na której wam najbardziej zależy i będzie o was walczyć. Dziękuję wam bardzo. A jak jeszcze mam mikrofon, tak jeszcze tak powiem, że jakby przypominam tylko, że jakby tam za tą kotarką jest takie nasze jakby stoisko, także zapraszamy po piękne printy pięknych pań od pięknych pań. Dziękuję ponownie.
Cześć wszystkim! Jak się bawicie? Mam dla was pytanie, ponieważ jesteśmy... Okej, zaraz ci dam mikrofon, przepraszam. Ponieważ jesteśmy świeżą grupą, chciałam się was zapytać, kto nas widzi pierwszy raz w ogóle w życiu, nie słyszał o nas wcześniej? Wow! Bardzo się cieszę, że zachęciłyśmy tyle nowych twarzy do zobaczenia nas. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. I jak wiecie, zatańczyliśmy piosenkę Meru, o której trochę więcej powie wam Hori. Pragnę wspomnieć, że tylko otworzyłam usta. Teraz wzięłam tylko wdech. Okej. Chciałam się was wszystkich zapytać, jak się dzisiaj czujecie? Spodziewałam się takiej odpowiedzi. A może ktoś się czuje źle? Tak tylko pytam, nie no wiecie. W każdym razie. O, przykro mi. Cieszę się. W każdym razie chciałam wam wszystkim powiedzieć, że zaufanie i szczerość między nami wszystkimi jest bardzo ważna. O, dobra. Ponieważ ludzie się czują. Dzięki za uwagę. A tak naprawdę chciałam powiedzieć, że jestem wdzięczna, że mam taką kochaną grupę, ponieważ zawsze możemy się wysłuchiwać nawzajem i na sobie polegać i być szczęśliwe. I dziękuję za wysłuchanie. A tak, przy okazji, to jakie mamy kolory lightsticków, bo nie widzę wszystkie? Różne. Karton, okej. Mamy i karton. I mamy Endstars i Love Life. I wachlarze i Kaito? O, i Cinnamon Roll. Ale mamy też gibającego się lightsticka. Sengoku mamy, no proszę, czy to Dragon Ball nawiązanie? I Hatsune Miku. Ale super. Cieszę się, że mogę was tak super zabawiać. O, mamy też kolorowy wachlarz. Kolejny karton. O nie! Nie wchodzimy tutaj z takimi rzeczami! Zakaz handlu bronią, co? Nie przyznawaj się! Chowaj, szybko! O, Rui Kamishiro. Skoro Hori nie chce się powiedzieć o naszej piosence, może ja to zrobię. W takim razie piosenka, którą mogliśmy usłyszeć, jak jeszcze raz powiem, nazywa się Meru. Meru jest piosenką, która nie brzmi jakoś bardzo przygnębiająco, czy też jakoś głęboko jak inne piosenki. Jednak jeśli wczytacie się w tekst, możecie tam jakby dostrzec osobę, która tak naprawdę strasznie walczy ze wszystkim, nie wie co z sobą zrobić i najchętniej chciałaby. Ale na szczęście są osoby i rzeczy, które ją przed tym powstrzymują. I to jest piosenka pod tą tu panią, cover. Ta pani mnie ratuje na przykład. Nieprawda, nie mam licencji na to. W każdym bądź razie. Mam nadzieję, że pozostałe piosenki w naszym repertuarze również wam się spodobają. Nawet jeśli następna może nie być taka głęboka. Spoilerek. I co? Czy też dostanę okrzyk dla mnie? Okej, oddaję. Cześć! Włożyłam! Co to były za smęty wolne, Jezu! Chyba trzeba trochę tą atmosferę przyspieszyć, co?
Ale nie wiem, czy Animatsuri jest gotowe na aż takie tempo. No błagam was. Jesteście gotowi? Słabo jeszcze raz, kochani, ja nie dosłyszałam. No to chyba są, lecimy? To było Venom w naszym wspaniałym duecie. Aż się Wspaniałe. gorąco zrobiło, co? Ty się mylisz, to jest najlepszy duet. To jest najlepszy duet. A ty mów bliżej do mikrofonu, bo cię ledwo słychać z końca sali. Wystarczy, że ty słyszysz. A, moi drodzy, nie wiem jak wy, ale chyba pora zaprosić kolejne, tak? To może taki aplauz, co wy na to? Brawa Daury!
dziewczyny na scenę. Bad Apple. Jak wam się podobało? Jest to bardzo nostalgiczna piosenka, znana wielu z wam, bardzo ikoniczna i bardzo się cieszyłam na to, że mogę ją tutaj dla was dzisiaj zatańczyć. Chociaż spędzała mi sen z powiek ze względu na trudność układu i ilość ruchów, jakie tam występują, ale mam nadzieję, że dałam radę i was nie zawiodłam. Zanim przejdziemy dalej, chcemy wspomnieć o jednej rzeczy. Moi drodzy, powoli jednak ten live zaczyna kierować się bardziej ku końcowi niż do początku. Jednak przy tworzeniu tego projektu, tego całego wydarzenia, naszego live'a, pomagało nam tak duża ilość osób, że naprawdę byłoby nie w porządku im nie podziękować teraz. Jak pewnie widzieliście za nami, wspaniałe animacje, prawda? Podobały się? Także moi drodzy, wielkie brawa dla Miru z Blooming Idols. Nie ma jej niestety dzisiaj z nami, jednak przesyłamy Ci, Miru, dobrą energię, podziękowania i w ogóle thank you! Okej, ale nasz live również nie mógłby się odbyć w ten sposób bez wsparcia naszych grafików. Mam. Okej, w takim razie tutaj obróćcie się, pokażcie nasze logo live'a. Wow! Okej, więc nasze logo live'a zostało zaprojektowane przez naszą Mikasę, a wykonane przez Shigoto, która stoi tutaj! Pokaż się! Okej, ale to nie wszyscy, ponieważ mamy też Ruki, która również wsparła nas graficznie tutaj z plakatem i z pomocą, z naszymi oczyszczeniem naszych znaczków na koszulki. No tak, brawa dla Ruki! Ruki, super! Woo! I ostatnie podziękowania z mojej strony kieruję do Poki, która zmontowała nam dźwięk do 2 klipów. Jeden już słyszeliście na samym początku, nasze intro, a drugi, no, jeszcze będzie. Brawa! Dziękujemy. Z mojej strony idą podziękowania w pierwszej kolejności do B1 Wonders, które nas tutaj wsparły w produkcji naszych fotokardów i ogólnie wspierały nas z ogólnym stoiskiem, żeby to stoisko wyglądało tak, jak teraz wygląda. Dziękujemy Tobie, Katie, dziękujemy Tobie, Charlotte i całej reszcie B1ów. Pozdrowionka dla Was. Uwielbiamy Was. Ja również z mojej strony chciałabym podziękować Wam wszystkim. I chciałabym, żebyście zrobili teraz wielki hałas dla Was, bo to dzięki Wam tu jesteśmy. Dobra, to jeszcze ze swojej strony chciałabym bardzo podziękować naszym operatorom kamer, którzy tutaj ciężko pracują, żeby uwiecznić nasz live i stworzyć z tego wspaniałą pamiątkę. Oczywiście bardzo dziękujemy Senkowi, Karolowi i trzeciemu operatorowi kamery. Niestety nie dotarło do mnie, kto jest trzecim operatorem kamery, ale jeżeli jesteś, to bardzo Wam dziękuję i naszym tutaj dźwiękowcom, oświetleniowcom i całej ekipie technicznej, która dba o to, żeby ten live był jak najlepszy. Jest Was wszystkich tutaj bardzo dużo osób, którym jesteśmy niesamowicie wdzięczne. Jednak
Są dwie osoby, którym pragniemy szczególnie podziękować z całych naszych serc. I pierwszą osobą jest Nat Talon, która z ramienia Animatsuri nas zaprosiła i dała nam możliwość wystąpienia na scenie i pokazania się po raz pierwszy dla tak dużej widowni. Współpraca z Tobą to była sama przyjemność. Komunikacja między nami zawsze była bardzo dobra. Zawsze spełniałaś wszystkie nasze nawet najgłupsze życzenia. Naprawdę bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Dzięki Tobie... dzięki! Tak, naprawdę bardzo dziękujemy jeszcze raz na Talon i Animatsuri, że mogłyśmy tutaj wystąpić. I najważniejszą osobę zostawiłam na koniec. Bardzo chcemy podziękować naszej trenerce Ician. Bez której ten live byłby o połowę krótszy i nie byłby tak dobry, jak jest teraz. Ician poświęcała nam każdą wolną chwilę swojego czasu. Bardzo mało przez nas spała prawdopodobnie, trenując nas nieustannie i przychodziła do nas na treningi nawet ze złamanym palcem. Ician jest dla nas naprawdę wyjątkową osobą. Zatem chciałybyśmy zaprosić Nat Talon i Ician do nas na scenę i wręczyć Wam małe upominki. Zapraszamy. A jeżeli nie ma Nat, bo jest zajęta organizowaniem konwentu, to przekażcie jej, że jej szukamy. Dla wszystkich osób, które nas tutaj wsparły. Jesteście niesamowici i kochamy Ician. I chciałam powiedzieć, że istniejemy tutaj dzięki Wam i bardzo Wam za to dziękujemy.
Gregor Samsa obudził się pewnego rana w niespokojnych snach. Stwierdził, że zmienił się w łóżku w potwornego robaka. Leżał na grzbiecie, twardym jak pancerz, a kiedy uniósł nieco głowę, widział swój sklepiony, brązowy, podzielony sztywnymi łukami brzuch, na którym ledwo mogła utrzymać się całkiem już ześlizgująca się kołdra. Liczne, w porównaniu z dawnymi rozmiarami, żałośnie cienkie nogi migały mu bezradnie przed oczami. Co się ze mną stało? Myślał. To nie był sen. Znacie tę historię? Czy wiecie, jak ona się kończy? Ta historia opowiada o Gregorze Samsie, który pewnego dnia budzi się przemieniony w olbrzymiego robaka. Naprawdę, tak było. Pomyślcie przez chwilę, jak taki robak mógł skończyć. Przez brak zrozumienia i brak poczucia odpowiedzialności ze strony własnej rodziny umiera obrzucony jabłkami przez swojego ojca, odrzucony przez własną matkę. A jak myślicie, jak zareagowali jego bliscy? Poczuli ulgę, pozbyli się problemu. Gregor zawsze kochał swoją rodzinę i zawsze pragnął dla nich jak najlepiej. Jednak wtedy, kiedy on ich najbardziej potrzebował, odwrócili się od niego. To bardzo smutna historia, a ja nie mogę dopuścić, żeby się powtórzyła. Zaza
piosenka? No, też tak myślę. W każdym bądź razie chciałam teraz powiedzieć o tym, że sam se wybrałam jako moje centrum z powodów kilku. Nie tylko dlatego, że jestem wielką fanką twórczości Franza Kafki, ale również dlatego, że pomimo iż jest to centrum Kanady, tak naprawdę skupia się na kimś innym, na Mafuju. Okej. Chciałam powiedzieć, że Hori, nasza Mafuju, jest dla mnie bardzo ważną osobą. I bardzo chciałam zatańczyć piosenkę, która będzie jej dedykowana. Okej, w każdym razie. Na naszym stoisku przez ostatnie 2 dni mogliście kupować rzeczy i w ten sposób zdobyć los na loterię. Wow! Teraz będą jej wyniki. A, trzeba było pójść na stoisko! No dobra, to ja zacznę. O, lecimy. O, czy mamy na sali numerek? 134. Co? Widzicie to? To ja! Niemożliwe! Boże, co? No dobra. Jej! Co za piękny dzień. No dobra, kto teraz chce? Kto teraz? Aurusia? A więc nagrodę ode mnie wygrywa numer... 73. Chodź, Shigoto, tutaj na scenę. Niech się wszyscy zobaczą i ja naprawdę mówię, że to nie było ustawione. Mamy tutaj już same losy. Gratulacje. Wszystko było podłożone, tak. To nasz grafik. Tak, to jest nasz grafik Shigeto właśnie. To naprawdę nie było ustawione. I co następny? Hari? Cześć! Tupnijmy wszyscy razem! Dziękuję! Czy mamy numer 65? 65? Ktoś? O, puste jak Mafuju. Dwieście 10? No... Cześć! Chodź! Cześć! Miło cię. Tak, Chciałam tylko powiedzieć, że my bardzo kochamy idolki i cieszymy się, że mogliśmy mieć kolaborację z Love Live. dokładnie. Tak działają lightsticky z Yoshiko Tsushimą, potem wygrywa Love Live. Teraz Ena. Hejo! Mogę was prosić o zrobienie takiego klimaciku? Potupiemy razem. Jeszcze raz. Dawajcie. Uwaga. Zwycięża numer 69. Jest to na sali? Osoba, co ma ten numer? Nie ma? To oddaję. Losujemy dalej. Wygrywa numer 37. Mamy? 37?
osobisty. A to jest nagroda ode mnie. Jest tutaj taka fajna rzecz, którą ja też lubię. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Robiłam z miłością. No to najlepsze znowu na koniec. Dobra, uwaga. 180. Powtarzam po raz drugi. 180. Nie, to nie. Dobra, lecimy dalej. A, przepraszam. Turururururururu. O Jezu, jak za... 195. Tak, jest coś czy nie? Nie ma? O Jezu, dobra. Nie, to nie. Dobra. 192. Tak? O! O może! Nasz chyba najmłodszy uczestnik naszego live'a. Proszę. I tu patrz, zobacz. O, do mamy. Nie! O! Kochani, jest to mój kuzyn. Także brawa dla niego. Dostał Aleksaczuk. No dobra. Przechodzimy dalej. Dobra dziewczyna. Tak mnie wszyscy zawsze określają. To ona, to ta, która ma najlepsze stopnie w całej klasie i najlepsze wyniki na wychowaniu fizycznym. To ta, która nigdy nikogo nie zawiodła i zawsze można na nią liczyć. Jednak nikt nigdy nie wiedział, jaka tak naprawdę jestem. Ta maska. Tak długo nosiłam tak wiele masek, że ja już nie wiem, kim naprawdę jestem. Wygrała kolejny konkurs. Jest wzorem do naśladowania. Będzie znakomitym lekarzem. Och, zazdroszczę jej. Zostanie dobrym człowiekiem. Chcę być taka jak ona. Też chcę mieć oceny takie jak Tutaj ona. mam. Ja sama nie wiem. Nie wiem. Ja już nic nie rozumiem. Zawsze można na nią liczyć. Tracę kontrolę. Co mam robić? Ja chcę zniknąć. Co to? Co to za dźwięk?
時間わからない私の声だ間違ったまま息をし続け今さら気がついてしまったんだ居場所はもうここにはないとただ確かな自分を欲して逃げ込んだ先で見つけた小さな脆い赤くあの明かりも今私の舞台を言われてるから目を覚ましてZaczekajcie jeszcze chwilę, chciałybyśmy sobie zrobić z wami wspólne zdjęcie, póki jest okazja.それじゃ